Cześć, witam Was Energik w kolejnym NRFlashu. Mamy 12 sierpnia, jak słyszycie troszkę mi głos siada, to dlatego, że przed chwilą z Bartem skończyliśmy nagrywać 1,5-godzinny podcast o PlayStation 2, także myślę, że w tym tygodniu, pozwólcie, że się napiję, że w tym tygodniu się pojawi, a my zajmiemy się dzisiaj nowościami z zeszłego tygodnia, co tam się ciekawego zdarzyło. Zanim jednak do tego przejdziemy, chciałbym Was zaprosić na turniej Tekkena, na którym też spotkacie Barta, bo o ile się nie mylę, on tam będzie ten turniej prowadził. Są to Mistrzostwa Polski w Tekkenie 8. No i słuchajcie, 17 sierpnia będzie w Łodzi. WC1 można przyjść, będzie granie na PlayStation, jest to turniej kwalifikacyjny. Także oczywiście pojawią się też kolejne miasta, m.in. będzie Rzeszów, Białystok, Bydgoszcz, znowu Łódź, Gdańsk i Poznań Game Arena, gdzie prawdopodobnie będzie, będzie po prostu finał. Także jeżeli czujecie się masterami w Tekkenie, wbijajcie do Łodzi na turniej, ewentualnie w mieście, który Wam pasuje i zobaczycie, czy dacie radę. W każdym razie, jeżeli jesteście zainteresowani, link do turnieju macie w opisie, wszystkie informacje tam znajdziecie. Ja postaram się wbić do 17 do EC1, ale to głównie po to, żeby się z Bartem spotkać, jeżeli będzie miał czas, bo też nie wiadomo, czy jak będzie prowadził, czy będzie miał start, żeby ze mną pogadać, ale ja postaram się pojawić, więc jeżeli jesteście zainteresowani, zachęcam do wzięcia udziału. Dobra. Ryaga Gotoku pracuje nad kolejną grą. Wiemy, że dzieje się to. Zarejestrowano znak towarowy Yakuza Wars. Z pierwszych zapowiedzi wiemy, że to będzie podobno, zapowiadają, że to będzie zupełnie inna Yakuza niż do tej pory i to mnie martwi. Yakuza Wars to tytuł, który sugeruje mi jakoś tak dziwnie, że to będzie jakieś multiplayerowe coś, gra usługa albo coś takiego. Bardzo bym nie chciał. Próba odejścia od ustalonych schematów kończy się różnie, na przykład Dead Souls nie było zbyt dobrze przyjęte. Nie chciałbym, żeby to była jakaś gra multiplayerowa, gra usługa, a wydaje mi się, że jeżeli to ma być coś innego niż do tej pory, możliwe, że w tą stronę ma właśnie to iść. No zobaczymy. Na razie nic więcej nie wiemy. Wiemy, że zarejestrowano Yakuza Wars. Natomiast krążą plotki, że pierwsze zapowiedzi gry pojawią się 26 września na Tokyo Game Show 2024. Także zobaczymy. Pojawiła się, no czy już wcześniej się pojawiła, bo już wiemy, że Star Wars Outlaws będzie miał koszmarne wymagania sprzętowe. I pojawiły się pierwsze tutaj zapowiedzi. No i powiem Wam, że te wymagania są naprawdę konkretne i zastanawiam się, ile osób będzie sobie w stanie w to pograć. Słuchajcie, na Ultra, na którym możemy grać w 4K w 60 klatkach, trzeba mieć 4080 kartę. Wspominałem o tym na poprzednim NRFlashu, jak omawiałem Star Wars Outlaws, że ciekawy jestem, jak ta gra się zachowa na konsoli, skoro ma takie potworne wymagania sprzętowe. No, zobaczymy. W każdym razie wymagania są spore. Sam, jak wiecie, gameplay, który dostałem, był zgrany w 1080p. Też ciekawe, dlaczego nie w 4K, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało po premierze, ale no, to już nawet nie są słuchy, tylko są takie dziwne wieści, plotki gdzieś tam jakieś że optymalizacja niestety nie jest na zbyt wysokim poziomie. Skoro jesteśmy o Star Wars przy Gwiezdnych Wojnach, warto jeszcze wspomnieć, że EA postanowiło wydać ostatnią grę z Gwiezdnych Wojen, czyli Star Wars Jedi Survivor, również na konsolę poprzedniej generacji, czyli pojawi się ona też na PlayStation 4 i pojawi się na Xbox One. Jest to dosyć ciekawe, bo już na premierę żeśmy wiedzieli, że EA odpuszcza konsolę poprzedniej generacji, skupi się na nowych generacjach, ale podobno gra osiągnęła taki sukces i tak się spodobała, że postanowiono wydać ją też na konsolę poprzedniej generacji. Zastanawiam się, czy raczej nie jest odwrotnie, że gra sprzedała się tak poniżej oczekiwań, że trzeba jeszcze dać szansę kupienia graczom z poprzedniej generacji. No tak czy tak,
grać. Jeżeli masz PlayStation 4 nadal u siebie w domu, będziesz mógł zagrać w Jedi Survivor. Recenzja gry u mnie na kanale, naprawdę bardzo fajny tytuł i uważam, że doskonała kontynuacja, chociaż oczywiście optymalizacja w grze, w której grałem, czyli w wersji, którą grałem przedpremierowo, leżała. Nie wiem, jak to teraz wygląda, bo nie odpalałem od czasu premiery, ale wraz z premierą na PlayStation 4 mają pojawić się jakieś dodatkowe patche. Muszę się napić. Pokazano, czy też podzielono się wymaganiami sprzętowymi do nadchodzącego Warhammer 40 000 Space Marine 2. Powiem Wam, że czekam na tą grę. Jaram się tym, bo pierwsza część, grałem w nią na Xboxie 360, mi się mega podobała, chociaż nie jestem fanem Warhammera. Nie znam całej tej nomenklatury warhammerowskiej, ale grało się w to naprawdę spoko, więc czekam na tą dwójkę. Z tych filmików to ten Warhammer wygląda po prostu, no myślę, że można określić go mianem epicką. Więc myślę, że to będzie naprawdę mega fajna gierka. Ma zająć kampania według producenta, ma zająć od 10 do 12 godzin, czyli idealnie jak dla mnie. No i te wymagania, powiem Wam, nie są one jakoś specjalnie duże. Mamy tutaj ustawienia graficzne Ultra Full HD w 60 klatkach. Wystarczy nam i7 12700, 16 GB RAMu, no i karta na poziomie RTX 3070. Ja czekam. Powiem Wam, że czekam i na pewno recenzja tej gry się pojawi, choć nie jestem, tak jak mówię, nie jestem fanem Warhammera. Nie to, że nie lubię, bo uwielbiam na figurki patrzeć. Jak jeżdżę na te targi czasami i się wystawiają, to ja uwielbiam te figurki oglądać, ale nie znam tej gry na tyle planszówki, ani nie znam tego świata na tyle, żeby móc się określić jego fanem, ale na grę na pewno czekam, bo zapowiada się niezwykle epicko. Game Informer kończy swoją działalność, słuchajcie, najdłużej wydawany magazyn papierowy, 33 lata, niestety kończy swoją działalność. No jest to koniec pewnej ery, zawsze się zastanawiam, ile moje ulubione czasopismo PSX Extreme wytrzyma i ile chłopaki dadzą radę jeszcze to ciągnąć. Może chciałbym, żeby przegonili Game Informera. Game Informer kończy się na 367 numerze, także jeszcze chłopaki trochę. No i oczywiście jeszcze CD Action, które też jeszcze jest na rynku. No oba czasopisma jakoś sobie radzą i mam nadzieję, że będą sobie radziły lepiej niż Game Informer i jeszcze długo będą działać. Życzę tego i ekipie CD Action, i ekipie PSX Extreme. Wiecie, że Was lubię i jesteśmy w dobrym komitywie jestem w dobrej komitywie i z jedną i z drugą redakcją i mam nadzieję, że długo to jeszcze potrwa. Nieciekawe wiadomości odnośnie Silent Hill 2. Wypowiedź CEO Piotra Babieno po trailerze była co najmniej dziwna, który stwierdził, że no trochę tak ta gra nie oddaje tego w Silent Hilla 2. To jest to, o czym mówiłem, że na ekipie od Bluebera jest potężna odpowiedzialność i nie ma opcji, żeby ojej, zapomniałem słowa, już jestem już zmęczony tym nagrywaniem dzisiaj. Żeby wszystkim zrobić dobrze, szczególnie tym, którzy lubili oryginalnego Silent Hilla. I powiem Wam, że słuchajcie, no rozumiem, że wypowiedź pana Piotra jest troszkę w innym kontekście, ale mam wrażenie, że jestem jedyną osobą, która wierzy w ten projekt. Jak już nawet prezes Bloober Team nie wierzy w ten projekt, to ja Was wierzę, ludzie, wierzę w Was cały czas. Nie, tak jak powiedział prezes Bloober Team, trailer nie oddaje ducha gry. Oczywiście powiedział o tym, że ten trailer był źle, nie oddaje tego, co gra odtwarza, ale to tak trochę wygląda, jakby sam nie wierzył w ten projekt. Ale oczywiście tutaj wypowiedź, ja to trochę przeinaczam, tak, bo to nie o to chodzi. Natomiast ja powiem Wam tak, ja wierzę w Bluebera, wierzę w Silent Hilla 2, czekam na niego. W każdym NR Flashu, jeżeli pojawia się informacja o Silent Hillu, zawsze chwalę. Uważam, że to jest studio, które jest w stanie dokonać naprawdę wielkich rzeczy na poletku horrorów. Wcześniej oczywiście robili symulatory chodzenia, to się troszkę zmieniło przy okazji Medium i ja myślę, że Silent Hill będzie dobrą grą, która
no, będzie godnie reprezentowała markę, więc ja wierzę i tak jak tutaj Piotr Babieno powiedział, żebyście dali mu szansę Silent Hillowi 2, no ja tą szansę nawet nie mogę powiedzieć, że daję, bo ja nadal wierzę. Ja nie wierzę, jakby moja wiara jest niezachwiana w Bloober Team i ja myślę, że wyjdzie z tego coś dobrego. Czekamy. Wiecie lub nie wiecie, ale niedawno odbył się QuakeCon, na którym zaprezentowano bardzo fajną rzecz, mianowicie Doom Anthology, który można kupić w wersji fizycznej i którym znajdziemy wszystkie do tej pory wydane części Dooma, czyli Doom 1, Doom 2, Doom 64, znany z Nintendo 64, Doom 3, Doom z 2016 roku i Doom Eternal w wersji Deluxe. Wszystko będzie jeszcze w pudełku, oczywiście jeszcze dodatkowo znajdziemy replikę pistoletu, karabinu BFG, który tam chyba świeci i nie wiem jaka ona jest duża, 6 cali, to nie wiem czy ona jest duża czy mała, ciężko powiedzieć, to jest chyba małe jakieś takie główienko podświetlane, ale słuchajcie, fantastyczna 5-calowa replika. Fajna rzecz, żeby mieć wszystkie Doomy w jednym miejscu. Natomiast moje pytanie jest takie, bo ta antologia wychodzi na PC-ty i wychodzi na konsole. W Polsce nie można kupić nigdzie edycji na konsolę. Możecie ją zamówić tylko i wyłącznie przez Bethesda International i tylko tam możecie kupić wersję na PlayStation 5 i na Xbox Series XS. Nie patrzyłem na PlayStation 4, ale wszędzie w Polsce, gdzie w sklepach, Doom Anthology jest na PC. Może się teraz zmieniło, przyznaję, że patrzyłem to przedwczoraj, natomiast próbowałem znaleźć wersję na konsolę, bo chciałem sobie ją zamówić. Nie ma. Ale tutaj mówię, jeżeli jesteście zainteresowani, Bethesda Gear, tylko strona International i tam kupicie sobie tą fizyczną edycję Doom Anthology w edycji kolekcjonerskiej na konsolę. Taki mały tutaj protip, bo sam tego szukałem i wreszcie mi się udało. Wyciekły wymagania sprzętowe God of War Ragnarok i są one po prostu epickie, tak samo jak i cała gra Ragnarok jest epicka. 190 GB na dysku, Chryste Panie! To chyba największa gra, jaka do tej pory wyszła. Oczywiście mówię o grze standalone, nie o grze, do której dodajemy miliard dodatków, bo pewnie, nie wiem, jakieś Simsy, czy jakiś tam Flight Simulator mógłby może i go pobić, ale standalone, czyli gra, którą kupujemy na premierę i instalujemy 190 GB. Masakra. Gra na PlayStation oczywiście tyle nie zajmowała, chyba nawet połowę, może zajmowała połowę, jest to jakaś informacja. 91 giga, no to trochę więcej, ale słuchajcie, no naprawdę potężna ilość. Oczywiście ludzie się zastanawiają, co tam, no prawdopodobnie bardzo dobrej jakości tekstury, które na PlayStation były gorsze, tutaj będą wyższej jakości, na pewno to zajmuje. Możliwe, że też znajdzie się w tym, nie wiem czy będzie ten dodatek, szczerze mówiąc, mam nadzieję, że tak. Ciężko mi powiedzieć. Valhalla ten dodatek się nazywał, chyba będzie. No ale 190 giga, Chryste Panie, powiem wam, pamiętam czasy, jak wychodziła Fantasmagoria na 7 płytach. I ja zachodziłem w głowę, co na tych 7 płytach można tam zamieścić. Co tam będzie, że to zajmuje się aż 7 płyt. Koniec końców okazało się, że dużo danych z pierwszej płyty powtarzało się na każdej kolejnej płycie, żeby nie trzeba było wymieniać płyt podczas grania, bo Sierra tam sprytnie podeszła do tego, że każdy dzień rozgrywki to była osobna płyta. Natomiast mówię to o tym, że nie tak dawno się zastanawiałem, co jest na tych 7 płytach, także to aż tyle zajmuje. A teraz gra zajmuje 190 GB. Gdyby ktoś w tamtym czasie mi powiedział, Krzychu, za kilkanaście lat wyjdzie God of War Ragnarok, który będzie zajmował 190 GB. Nie? I to była informacja potwierdzona, to ja powiem wam, ja bym zachodził w głowę, co tam w tej grze jest. To muszą być jakieś, nie wiem, 24-godzinne filmy chyba tam dorzucone, nie? Co tyle zajmuje? No ale szykujcie dyski, bo warto, Ragnarok jest naprawdę fantastyczną grą i warto w nią zagrać. Pojawiły się ciekawe plotki na temat nowego Xboxa, że Microsoft nie pójdzie w dwie konsole, tylko pójdzie w konsolę
Znaczy nie pójdzie w konsolę hybrydową, tylko będzie szykuje dwie konsole, czyli konsolę stacjonarną i handhelda. O tym handheldzie już się gdzieś tam wcześniej przewijały informacje, więc myślę, że jest coś na rzeczy. Zwłaszcza, że popularność Steam Decka, Kloa, Asus ROG, Lenovo pokazuje, że jest tutaj miejsce jeszcze jakieś na sprzęt Xboxa i myślę, że taka konsolka, gdzie grasz sobie gry z Game Passa, i może nawet w połączeniu z innymi jakby portalami, jest naprawdę fantastyczną rzeczą i myślę, że Microsoft doskonale o tym wie. Szkoda, że tak późno się obudzi, bo wydaje mi się, że powinni z tą konsolą wyjść wcześniej, kiedy już zaczął się boom na te konsole handheldowe, już wtedy powinna ta konsola się pojawić. Co do konsoli stacjonarnej, nie wiem czy słyszycie, ale Mariola wali garami w kuchni. Co do konsoli stacjonarnej, to ja mówiłem, że już ta generacja konsol wydaje mi się, że jest przez Microsoft odpuszczana, już skupiają się na nowej, widzą, że tu się nie da i myślę, że będą chcieli, znaczy moja teza jest taka, że będą chcieli powtórzyć manewr z Xboxa 360, czyli rozpocząć nową generację, co zapewni im już na starcie dobrą sprzedaż nowej konsoli. Mam nadzieję, wydaje mi się, że jest to dość takie prawdopodobne, że w ten sposób będzie chciał Microsoft zagrać. Smutna wiadomość, zamknięto kolejne studio, tym razem zasłużone studio Ready at Dawn. Znacie studio chociażby z dość chłodno przyjętego The Order 1886, bardzo dobrze z kolei przyjętych dwóch części God of War, które pojawiły się na PSP, no i chociażby Dextera, który też się pojawił na PSP. Czyli takie powiedzmy studio, które robiło naprawdę kawał kurczę dobrych gierek, nie? I niestety zostało zamknięte. No i to smutne, kolejne osoby, nie wiem czy jest tu podane ile osób straci pracę. Kolejne studio, na którym się tak naprawdę, na którego grach się wychowywaliśmy przez lata, kończy swoją działalność. I myślę, że ta zła passa dotycząca zamknięć kolejnych studiów to jeszcze nie koniec. Jeszcze dużo studiów niestety się zamknie. Dobre informacje od Remedy. Rozpoczęła się produkcja Max Payne'a 1 i 2. Wiedzieliśmy, że będzie ten remake szykowany, ale już wiemy, że jest to już pewne, że ten zespół nabiera siły i zaczynają pracę. Równocześnie trwają prace nad Kontrolem 2. Powiem Wam, że Maxa Payne'a w remake to ja bym sobie chętnie zagrał. Jeżeli to nie będzie za bardzo udziwnione, bo zastanawiam się, czy format oryginalnego Maxa Payne'a dzisiaj się sprzeda, bo te gry nie są za długie, są typowo grami singlowymi. Ciekawy jestem, czy ten format, w Remedy to się ogólnie sprawdzają te gry singlowe. Natomiast ja się spodziewam tego, że aby ta gra była dłuższa, oni je połączą, że będzie w jednym pudełku Max Payne 1 i 2 po to, żeby to było dłuższe, tak? To wtedy ma sens, tak mi się wydaje. W każdym razie czekam. Wszystkie gry od Remedy poza Control, cały czas powtarzam, uwielbiam. Aktualnie gram w Quantum Theory. Quantum Break. Quantum Theory to szrot na konsolę PlayStation 3 Xboxa. Quantum Break, fantastyczna gierka. Aktualnie gram do recenzji. Myślę, że tam coś się z tego niedługo pojawi. Nie tak dawno wspominałem o problemach procesorów Intel 13 i 14 generacji. Słuchajcie, wypuszczono już pierwsze łatki, głównie na płyty główne z chipsetem Z790. Wypuściły te łatki MSI i Asus. Ja mam Asusa, mam na Z790, ale jeszcze tego BIOSu nie aktualizowałem, ale osoby, które się martwią o swoje procesory, możecie już jeżeli macie oczywiście odpowiednią płytę, możecie już te BIOSy sobie zaktualizować i zainstalować i będzie procesor, miejmy nadzieję, że już będzie bezpieczny. Tam chyba chodzi o zmniejszenie poboru prądu albo napięcia, o ile dobrze kojarzę. Ja na razie nie zamierzam zmieniać BIOSu, ale pewnie w przyszłości też to zrobię. Także jeżeli się boicie, to już jest pierwsza łatka wypuszczona.
I jeszcze jedne informacje z Remedy, powinno być przy Maxie Payne'ie, ale tu mi teraz się to pojawiło, że Alan Wake 2 nie zarobił na siebie. Znaczy coś tam zarobił, ale nie na tyle, żeby jakoś tam było to dobrym wynikiem. To o tym mówię właśnie, powinienem mówić przy Maxie Payne'ie, że ciekawe, czy się Max Payne sprzeda. No i słuchajcie, wiemy, że Alan Wake pojawi się w wersji cyfrowej już niedługo, nie pamiętam dokładnie kiedy, ale jeżeli chcecie kupić Alana Wake'a, ja chyba go na Amazonie trafiłem, amazon.pl, ale oczywiście możecie kupić też w innych pewnie sklepach. Zobaczmy, ile on kosztuje aktualnie, Alan Wake 2. Mam wersję na PlayStation 5. Jest on w wersji Deluxe Edition. Wersja Deluxe Edition zawiera zremasterowaną pierwszą część. I ta gra kosztuje 317 zł. Trochę dużo, powiem Wam. No ale dostajemy tutaj dwie gry w zestawie. No więc osoby, które narzekały, że nie ma... no i oczywiście w zestawie są dodatki. Zobaczmy, jakie te dodatki. Night Springs, Lake House... te dwa. No, ale wiecie, dużo osób narzekało, że Alan Wake nie wychodzi w wersji fizycznej i proszę, wychodzi. Długo po czasie, ale ja jako wielki fan Remedy nie mogę sobie pozwolić, żeby tej gry nie posiadać. Dobra, to tyle jeżeli chodzi o newsy. Co nowego u mnie, słuchajcie? No u mnie nowego tyle, że pracuję dosyć intensywnie nad wieloma rzeczami. Dużo będzie niedługo, myślę, odcinków z hardware'u. Będzie jeden laptop. Kupiłem, to mogę nawet pokazać, bo mam. Czekajcie. O. Ten dodatek do PlayStation VR, czyli możliwość podłączenia PlayStation VR 2 do PC i będę starał się to zrecenzować. Jeszcze nie testowałem, bo nie mam drugiego kabla DisplayPort i czekam, aż przyjdzie pewnie jutro i jestem ciekawy, jak to będzie. Natomiast no w sumie u mnie z nowego to tyle. I co w tym tygodniu będzie? Już Wam mówię. Dzisiaj nagrywaliśmy podcast. Chciałem ten podcast na środę zmontować, ale nie wiem, czy mi się uda, bo 1,5 godziny zmontowania filmu, no to jednak trochę, znaczy może inaczej, 1,5 godzinnego filmu, to jednak trochę zajmuje, ale postaram się, żeby to się pojawiło. Rozpoczynam pracę już nad Crapem. Wrzuciłem na Facebooku, która gra lepsza, Pipa Funnel czy The Walking Dead. Większość osób opowiedziało się za Walking Dead i dzisiaj zaczynam ogrywać, także będę ogrywał i jeżeli się uda, to fajnie by było na sobotę już materiał zrobić, ale nie obiecuję, zobaczymy. Będą jakieś na pewno hardware'y, tak jak mówiłem, pojawi się PlayStation VR 2 na PC-ta, mam jeden laptop fajny, bo to jest właściwie notebook na Snapdragonie, także fajna rzecz. No i słuchajcie, jeszcze wiele osób się pytało, chwaliłem się o tym na Twitterze, że wsparłem na Kickstarterze Smart Teleskop, który łączy się ze telefonem. Wiele osób było zainteresowanych recenzją, więc tą recenzję tego sprzętu też chciałbym zrobić i Wam to pokazać. No i mam jeszcze jedną chińską konsolkę, której nie wyjąłem. Kolejna wariacja na temat chińskich konsolek, którą też pewnie będę jakoś w przyszłości montował. Także dużo rzeczy się dzieje. A jeszcze mam jeden hardware, słuchajcie. Chciałbym Wam zrobić film o jednym devkicie, jednej konsoli, też ją mam i też będę coś tam z tego na pewno robić, także dużo rzeczy. Jeżeli chodzi o gry, aktualnie pracuję nad making of jednym, czyli historią powstania jednej z gier, którą lubicie, ale tych gier ostatnio pokończyłem bardzo dużo. Aktualnie gram w kolejną. Wiele tych gier widzieliście ostatnio na Pogadajmy. Jeżeli mi się uda, dziś lub jutro wrzucę zdjęcie, to będziecie wiedzieć, o co chodzi, ale bardzo dużo gier pokończyłem. Ostatnio widzieliście Blada 2, a to jest dopiero początek. Kilka gier, które mi się podobały w Pogadajmy, postanowiłem ograć jeszcze raz, żeby zrobić z nich materiał. Dobra, słuchajcie, to tyle, jeżeli chodzi o ten tydzień. Mam nadzieję, że będzie fajnie i intensywnie, tak jak lubię. No i cóż, to tyle. Pozdrawiam Was, Energik, trzymajcie się, do następnego. Cześć. Jeśli film Ci się podobał, zachęcam do subskrypcji lub wsparcia mojego kanału na portalu patronite.pl. Film o podobnej tematyce znajdziesz tutaj, natomiast z drugiej strony znajdziesz film wygenerowany przez platformę YouTube. Zachęcam również do odwiedzenia moich social mediów, grupy Energikowcy na Facebooku oraz serwera Discord. Linki jak zwykle w opisie.